Cześć wszystkim, jestem Gaz. Tak, wiem, minęło sporo czasu od ostatniego devloga. Zbyt wiele czasu. Dlatego też na wstępie chciałem poinformować, że najprawdopodobniej devlogi Dnia Pamięci trochę zwolnią, podczas gdy będę bardziej dzielił się postępami z nieco innego projektu. Ale o tym później. Porozmawiajmy może o tym, na jakim etapie stoi Dzień Pamięci. Jak zapewne wiecie, w listopadzie zeszłego roku udostępniłem pierwsze pełnoprawne demo mojej gry. Dokładniej to 1 listopada. By the way, ci, którzy wtedy grali, mieli okazję zobaczyć specjalną edycję menu głównego. Co się zmieniło od tego czasu? Cóż, udało mi się dokończyć drugi rozdział i zrobić spory postęp w rozdziale trzecim. Jeszcze nie miałem okazji poddać im pełnoprawnym testom, ale są one na miejscu z nowymi wrogami i mechanikami. Czego można się spodziewać? Między innymi obserwatorów. Są to przeciwnicy, którzy patrolują okolice w poszukiwaniu Hazera i zaczną lecieć w jego stronę, gdy znajdzie się w ich polu widzenia. Obserwatorzy stosują taktykę hit and run, czyli innymi słowy atakują, wycofują się i ponawiają natarcie. W odróżnieniu od duchożerców, ataki obserwatorów odbierają tylko po jednym punkcie zdrowia. Oczywiście jeśli nie macie tarczy. Wspominałem niejednokrotnie, że bossem drugiego rozdziału będzie Złota Sfera. Ci, którzy grali w wersję testową, mogą ją z pewnością pamiętać. Tak czy inaczej, Sfera powróciła i otrzymała kilka zmian Quality of Life. Między innymi sprawiłem, że po użyciu przycisku kryształy strzelają energią, a kamera na chwilę pokazuje sferę. Jeśli chodzi o rozdział drugi, to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o nowości. Prawdziwa zmiana następuje jednak w rozdziale trzecim, albowiem nie jesteśmy już w spokojnych lasach Feynów, tylko w mrocznych jaskiniach Garzów. Garzowie są odwiecznymi wrogami Feynów, którzy wyznają boginię chaosu i praktykują mroczną magię. W ich tunelach napotkacie takie przeszkody jak działka, niestabilne platformy i mroczne warianty przycisków dusz. Nie będę za bardzo zagłębiał się w to, co będzie się działo w rozdziale trzecim, ale zapewniam was, że zrobi się bardzo mrocznie. No dobrze, ale co teraz? Jaki jest plan? Czy będzie jakieś kolejne demo? Cóż, owszem, mam w planach nowe demo. Chciałbym, by zawierało ono zarówno rozdział pierwszy oraz drugi. Pod względem rozgrywki wszystkie poziomy są na miejscu, ale nie wszystkie mają gotowe cutscenki i rozmowy. Myślę też, że będzie to ostatnie demo przed wydaniem gry we wczesnym dostępie. Tak, wczesny dostęp. A dlaczego tak? Z dwóch powodów. Po pierwsze, zarówno ja, jak i osoby, które współpracują ze mną w tworzeniu tej gry, mają wiele rzeczy na głowie i nie zawsze jesteśmy w stanie szybko wykonać naszą część projektu. A po drugie, skoro o tym mowa, uważam, że proces tworzenia gry zajął więcej czasu niż to konieczne i najwyższa pora wreszcie coś z tym zrobić. Wracając do planów, zacząłem też rozrysowywać poziomy dla kolejnych rozdziałów oraz kombinować nad kolejnymi bossami. A skoro o tym mowa, zastanawiacie się pewnie, ile rozdziałów planuję. Dzień Pamięci będzie mieć 5 głównych rozdziałów, spośród których każdy będzie miał po 6 pełnych poziomów, plus walka z bossem oraz odblokowanie nowej zdolności. Zaś na samym końcu gry czeka was ostateczna walka z... Tak czy inaczej, z mojej strony to tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego devloga. Za niedługo na tym kanale pojawi się nowy devlog, który dotyczyć będzie nowego projektu, który będzie czymś w pokroju robię to przy okazji, by przypadkiem nie oszaleć. To jest dość unikalny pomysł, ale myślę, że może być on ciekawy. No, to chyba wszystko na dziś. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia. Trzymajcie się.